Partnerzy odcinka Greenway, Evstone, Leader i Shirt Vogo. Linki w opisie. Jeżeli się przejedzie dobrym samochodem elektrycznym, no to człowiek nie ma ochoty wsiadać do spalinowego i to jakikolwiek by on był. Cześć, witam. Jak widzicie, znowu Jan z Kawina, ale dzisiaj postanowiłem przetestować całkiem inne auto. Auto, które dla mnie jest synonimem luksusu, czyli Lexus ES 300h. No i dzięki eShirt.pl i Vogo dzisiaj do Marcina nie przychodzę z pustymi rękami. Super, dziękuję bardzo. No jestem ustawiony na tak zwanego Rolexa, chociaż ostatnio testuję takiego Garmina. Znać, czy chcecie test tego na kanale, bo uważam, że petarda zegarek. Ale teraz nie o tym. Teraz idę do tyłu zobaczyć, ile miejsca jest w Lexusie ES-ie, gdy usiądę sam za sobą, mając 180 cm wzrostu. No i siedząc sam za sobą, to ja tu mam prawie 3 pięści wolnej przestrzeni. No nad głową pozostaje pięść wolnej przestrzeni. Coś, co mi się bardzo w tym aucie podoba, to jest jasne wnętrze. Takie daje wrażenie przestrzenności. Tu mamy nawiewy, mamy gniazdko zapalniczki, mamy 2 razy USB typ C. A teraz zobaczymy, jaki to ma bagażnik. Bagażnik to ma przepasny. Ostatnio taki widziałem chyba w Toyocie Camry. W najwęższym miejscu mamy jakieś 110. Głębokości bym określił na jakieś 100 cm. I tutaj otwór załadunkowy kończy się na wysokości 50, no tak z 50 cm, bo tutaj mamy już blachę. A tutaj pod spodem mogłoby się zmieścić duże koło zapasowe, natomiast teraz mamy tutaj taki schowek. I aktualnie auto mamy uruchomione, klimatyzacja chodzi, natomiast silnik spalinowy nie pracuje. Już mi się podoba, ma coś z elektryka. No i ruszamy w stronę Zakopanego. Tutaj nam pokazuje, że będziemy na 14,8 99 km, a tu nam pokazuje, że będziemy na 13,53 99 km. Już lubię ten samochód. Pierwszy krawężnik, czyli zjazd z parkingu pod Janem. I już wiem, że to będzie komfortowa jazda. No i pierwsze kilometry za nami. Praktycznie jak Marcin nie wciska, to nie wiem, że jadę spalinówką. To pierwsze pytanie, Marcinie, co to dzisiaj mamy za pojazd? Że Lexus ES to już zauważyłem, natomiast nic więcej na jego temat dzisiaj nie wiem. Tak można powiedzieć, że to jest jedyna wersja dostępna w Europie. To jest 2,5-litrowa hybryda. To jest ten sam silnik, który jest zarówno montowany w większych Lexusach, znaczy większy to jest tylko RX, w mniejszych NX-ach, ale też w Toyocie w Toyocie Camry i Toyocie RAV4. Teraz ten silnik został delikatnie podobno zmodernizowany do rocznika modelowego 2023, tak jak on jest tutaj, ale oczywiście tego w żaden sposób nie czuć. To jest jak każda, można powiedzieć, Toyota. Jeździ, człowiek się interesuje dlaczego. Ma jechać, nie ma prawa się psuć. Idealny samochód dla kogoś, kto nie ma ochoty odwiedzać warsztatów za długo, chyba że na przeglądy to wiadomo, to trzeba. No a tak poza tym z danych technicznych, no to jest przyspieszenie do 100 km około 8 sekund. Jednak dzięki temu, że tutaj mamy napęd hybrydowy, to przyspieszenie jest dławione, tak jak w ich konkurencji europejskiej, więc ten moment obrotowy jest czuć od momentu, kiedy się wciska pedał gazu, a nie po paru sekundach, czy po sekundzie, tak jak potrafi to być w Audi, czy w BMW. No zawsze, gdy mamy współpracę silnika elektrycznego, to mamy lepszą reakcję. Tak, zgadza się. To jest wspaniały samochód w trasę, ze względu na komfort, wyciszenie, ale też świetnie się jeździ na krótkie dystanse. Tutaj absolutnie dla ludzi, którzy potrzebują pokonywać długie dystanse na jeden raz, no to dzisiaj rynkowo nie widzę lepszej opcji, względu też na cenę. Bo no właśnie, ile to kosztuje? Tak, zanim Ci zadam pytanie, to już mi odpowiadasz, więc będę Ci trochę się wcinał. Znaczy ta wersja jest, ja go kupiłem w oczekiwaniu na Teslę, model Y. Nie mogłem się doczekać Tesli, bo to było na jesieni, gdy tych Tesli jeszcze nie było tak dostępnych łatwo jak teraz. Poza tym były droższe sporo. I wszedłem po prostu do salonu Lexusa. Okazało się, że samochody są dostępne. I w przeciągu tygodnia jeździłem już samochodem. Czyli tak w zasadzie od ręki udało się Tak, kupić. dokładnie od ręki, bez żadnego tam oczekiwania, kombinowania. Samochód jest i jeździ.
Ale dalej będę Cię cisnął. Za ile finalnie go wyrwałeś? Finalnie samochód kosztował w granicach 225 tysięcy złotych. Czyli mamy na dzień dzisiejszy tyle kosztuje Tesla Y w wersji podstawowej, no kosztowała dużo więcej. Tak, dokładnie. No wiadomo, że do Tesli Y ceny... jeszcze dopłaty można dostać. No tutaj tej dopłaty nie ma, chociaż jest ta dopłata ze względu na to, że Toyota ma obniżoną akcyzę na silnik. Bo tu jest silnik powyżej 2 litrów, czyli ta akcyza powinna być wyższa. Jednak dzięki decyzji Unii Europejskiej ta akcyza jest niższa tutaj w tym wypadku tego samochodu. No to widzisz, cenna informacja, nie byłem świadomy, że coś takiego wygląda. A wracając do kosztów, to ile mniej więcej tutaj jeszcze jakieś ubezpieczenie z takich dodatkowych? Ubezpieczenie kosztowało mnie w granicach 5000 zł. To są samochody niestety, które lubią ginąć, szczególnie w Warszawie, jak wszystkie Japończyki Toyoty. No dlatego zdecydowałem się na pełne ubezpieczenie z GAP-em, bo trzeba się zabezpieczyć. Czyli macie tu dowód, że ubezpieczenie spalinowego może kosztować więcej niż elektryka. Ja zawsze będę Ci polecał. W przyszłym roku dzwoń do Beniamina. Ubezpieczył już połowę aut, które były na Zakopane teście i czasem naprawdę potrafi zdziałać cuda. A wracając do samochodu, czy nie żałujesz dzisiaj decyzji, że nie poczekałeś na Teslę, czy kupiłbyś jeszcze raz Lexusa? Żeby wtedy był dostępny tak jak planowałem kupić, to bym wybrał Teslę, zdecydowanie. Jednak w ogóle nie żałuję zakupu tego samochodu, dlatego że ze względu na komfort jazdy, oraz nie ukrywajmy, zasięgi. Dojazd z Warszawy gdzieś tam przypuśćmy Berlin, no to dla mnie to jest 5-6 godzin tym samochodem. Tak, jak coś potrzebuję gdzieś załatwić, coś szybko pojechać, no to niestety, ale muszę mieć auto, które przejedzie mi bardzo szybko w określonym czasie, z miejsca na miejsce. No ale zawsze jest jeszcze żona, jest powód, żeby wymienić dla niej samochód. No właśnie, to też trzeba tutaj zwrócić na to uwagę. Dobrze, że ten temat podjęłeś, że zazwyczaj w domu mamy kilka samochodów i myślę, że dla wielu na początek bardzo dobrym rozwiązaniem jest posiadanie jednego elektryka i jednego auta spalinowego i można wtedy poznać wady, zalety obydwu technologii i tak po paru latach zazwyczaj kończy się na samych elektrykach, ale ten proces wtedy jakoś tak postępuje na pewno bezstresowo, nie? Tutaj to na pewno, szczególnie, że jak się używa hybryd, to później przesiadka na elektrykę jest dużo prostsza, bo to jest podobny sposób prowadzenia tych samochodów, też podobny sposób operowania gazem. Też człowiek czuje dużo większą różnicę w spalaniu pomiędzy sposobem jazdy. To jest tak naprawdę mała różnica w sposobie jazdy już w tym wypadku. No mi się tu podoba to, że w tych hybrydach Toyoty nie ma żadnych szarpnięć. Tutaj są te bezstopniowe skrzynie, które przez niektórych są ganione, natomiast ja je bardzo lubię, bo ja nie lubię, jak mi auto szarpie. No po prostu nie lubię. Znaczy to jest podstawowa wada tego, że w Toyotach, przez to, że to jest samochód niżej pozycjonowany w stosunku do Lexusa, jest dużo gorsze wyciszenie, a często w Corollach podstawowych w ogóle tego wyciszenia nawet nie ma. Stąd jest to narzekanie na ten hałas. Tutaj absolutnie się tego nie odczuwało. Teraz nam przyspieszył, no i co? Nie było żadnego wycia, nie było żadnych wrażeń. Tak, dokładnie. Więc to jest tylko kwestia odpowiedniego wyciszenia samochodu. To samo też dotyczy samochodów elektrycznych, też one muszą być wyciszone. No, ale tak samo w Tesli mamy podwójne szyby z przodu, tutaj są podwójne szyby z przodu. No, coraz mniej się różnią te samochody od siebie, to trzeba przyznać. Z tym, że tamten jest prostszy. Elektryczny, wciąż. Taki apel tu wystosuję do producentów. Jak chcecie sprzedawać samochody, to je musicie mieć. Bo Marcin dzisiaj by jeździł innym samochodem, gdyby on po prostu był dostępny. Tak, to prawda, że nie mogłem się doczekać, bo w sumie 3 miesiące czekałem, bo najpierw zamówiłem, podejrzewam jak większość, trójkę Long Range'a. No jego nie było długo dostępnego tego samochodu. W międzyczasie zmieniłem na Y, jak była pierwsza obniżka cen. No ale że tych samochodów nie było dostępnych od ręki, tylko też znowu trzeba było czekać na te samochody wtedy jeszcze, więc pewnego dnia wszedłem, powiedziałem sobie, no jak będzie to co chcę, to biorę. No i tak się stało. A ja tutaj mam
kolejną obserwację z trasy. Auto jest nieziemsko komfortowe i może się na mnie obrazić, ale mnie ten silnik spalinowy tu jednak troszeczkę irytuje. On jest bardzo słabo słyszalny. Tak. Ale jestem już zepsuty, bo 6 lat jazdy na prądzie zryło mi beret pewnie, jak to niektórzy napiszą. Ale ja już mam takie zboczenie. Oczywiście jak jeździłem spalinówkami, to mi to tak nie przeszkadzało. Kwestia tego, że się po prostu odzwyczaiłem. Czy na pewno, jeżeli się przejedzie dobrym samochodem elektrycznym, bo nie każdy uważam za dobry, no to człowiek nie ma ochoty wsiadać do spalinowego i to jakikolwiek by on był. Dobra infrastruktura załatwia problem. Dla mnie to jest taki przykład osobiście, że no dzisiaj tu jechałeś, mówiłeś, że będziesz koło 11, byłeś 11:30, no bo po drodze trzeba było umyć szybę, bo trzeba było wypić kawę, no cokolwiek, nie? I gdybyśmy mieli infrastrukturę dobrą na trasie, którą dzisiaj przemierzałeś, to byś w tym czasie to auto naładował. Natomiast no, prawda jest taka, że na tej trasie, którą dzisiaj jechałeś, to infrastruktura jest generalnie żadna, bo to jakieś tam w centrum miasta pojedyncze ładowarki, to umówmy się, to nie jest infrastruktura do jazdy na trasie. Znaczy na tej trasie w tej chwili z Krakowa do Warszawy to nawet problem jest ze stacjami benzynowymi, także to w dwie strony. Z tym, że wiadomo, no, jeżeli chodzi o stację benzynową, zjeżdża się na bok kawałek i tych stacji jest już sporo. Ale jeżeli chodzi o ogólnie infrastrukturę, jest kiepska, poprawia się. To tutaj trzeba chylić czoła, że... Trend jest dobry, natomiast infrastruktura się poprawia, natomiast ja mam wrażenie takie swoje, że się jeździ coraz trudniej autem elektrycznym w ostatnich, nie wiem, miesiącach po Polsce, bo kiedyś nie było problemu zajętych stacji, a ten problem no, występuje coraz częściej. Znaczy dzisiaj... Bo aut bardzo przybywa, a infrastruktura przybywa, ale troszkę za wolno i brakuje hubów ładowania, nie? Takich z prawdziwego zdarzenia. Zgadza się. O ile w Warszawie już te huby powstają i one już jest na tyle tych hubów, że one stoją praktycznie puste, zawsze miejsce się znajdzie, ale też na ulicach Warszawy widać bardzo duży przyrost ilości samochodów elektrycznych. Tesli jeżdżących jest bardzo dużo. No wiadomo, w leasing to jest najlepsza opcja, to w leasing się spalinowego samochodu nie opłaca dzisiaj brać, tylko i wyłącznie elektryczny, stąd między innymi to. Ale jak właśnie te samochody ruszają w kraj, gdzie ta infrastruktura jest, niewiele się dzieje, powiedzmy to w ten sposób, niewiele się dzieje w stosunku do przyrostu liczby samochodów, no to ten problem musi się pojawić. I uważam, że najbliższe 2-3 lata ten problem będzie bardzo duży. Ale z drugiej strony ja nie wierzę w próżnię na rynku biznesowym w Polsce, że firmy bardzo szybko to wykorzystają. To są pieniądze do zarobienia i dopóki nie będzie się tym zajmowało państwo, a prywatne firmy, to widzę w tym sens. Tak samo jak mieliśmy ze stacjami LPG. W pewnym momencie powstały na każdym skrzyżowaniu. I uważam, że podobnie będzie też z punktami ładowania samochodów, że one w pewnym momencie będą wszędzie. No, mam nadzieję, że tak będzie i tak do tej pory myślałem, że to jest na tyle fajny biznes, że w to wejdzie dużo firm. Natomiast żeby firmy weszły w jakiś biznes, to musi być uczciwa konkurencja. No, a były takie czasy, że jakaś duża firma państwowa rozdawała ładowanie za darmo, no to jak ktoś mógł się postawić obok prywatnie i zarabiać? No nie mógł. No, czasy darmowych ładowarek, choć fajne, to uważam, że były raczej szkodliwe, bo nikt o zdrowych zmysłach nie stawiał dla biznesu ładowarki, jak obok stały darmowe. Tak, zgadza się. Natomiast no, myślę, że to się pomału normuje. Natomiast teraz jest druga sprawa. No, te ładowarki stawia się za dotacje. Jak ktoś wziął 50% dotacji, a dla kogoś tej dotacji zabrakło, to też nie będzie pewnie chciał wejść w ten rynek. I tu dla mnie brakuje trochę wolnego rynku, bo ja wiem, że wolny rynek to by to szybko sobie z tym poradził. Tak. Natomiast im więcej jest jakichś niuansów, regulacji, dotacji i tak dalej, to kurczę, gdzieś tam wolny rynek się zanika i potem dochodzimy do takich absurdów, że no, są miejsca, gdzie ewidentnie hub ładowania by się mógł zwrócić, no ale jeśli ktoś nie dostał dotacji na przykład, a ktoś obok dostał, no to on nie wejdzie w ten temat, a drugi problem no to sieci energetyczne i te oczekiwania na choćby warunki przyłączenia, które trwają, bo ja wiem, że tam dużo projektów jest rozpoczętych, natomiast kiedy to dojdzie do skutku w naszej biurokracji, to trochę się boję, jak to będzie. No zobaczymy. No niestety, znając energetykę, wiem, że to trochę potrwa.
trochę to potrwa, a Ty dzisiaj znalazłeś trochę rozwiązanie, bo ja tutaj nie jadę jakoś szczególnie autem spalinowym. Teraz jak jedziemy tak z równą prędkością dozwoloną, to praktycznie nie wiem, że tu silnik spalinowy jest. Tak. A masz wszystkie te problemy z infrastrukturą w nosie. Tak, przy jednocześnie bardzo dużej ekonomice. Nie ma DPF-u, nie ma tych rzeczy, które się psują. Nie ma wstecznego, zdaje się. Tak, nie ma wstecznego. Tutaj nie trzeba czekać do momentu, kiedy samochód się zatrzyma i można sobie machnąć, że tutaj nie ma możliwości uszkodzenia skrzyni biegów. Bo wsteczny jest elektryczny, Tak. Znaczy realizowany przez silnik elektryczny. Tak. No, wbrew pozorom to, co jest elektryczne, jest prostsze niż spalinowa mechanika. No. I tutaj Toyota z tego w ten sposób skorzystała. No jest to na pewno taki pomost między autami spalinowymi, których generalnie jakoś no już nie lubię. No, miałem przez 3 lata chyba i takie w garażu i jakoś miałem awersję do wsiadania do spalinowego samochodu. A dzisiaj jadąc tym Lexusem, myślę, że to jest dla niektórych bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeśli ktoś takie ma ulubienie dla komfortu, jak ja choćby, a nie jest jeszcze gotowy z jakichś powodów na elektryka lub elektryk po prostu nie pasuje do jego profilu życia, działalności, to taka hybryda może być jakimś pomysłem. I mam tu od razu pytanie w komentarzach, czy chcecie, żeby czasem tak inne samochody też pojawiały się na Zakopane teście? Jak oceniacie tego typu innowacje na kanale? Mówiłeś, że byłeś w Berlinie. Sprawdzałeś, ile da się najwięcej spalić, bo tam, jak wiesz, jak wszyscy wiedzą, da się troszkę szybciej pojechać. Tak. I właśnie, ile da się najszybciej pojechać tym autem? Tutaj jest blokada według producenta na 180 km na godzinę. Tak realnie według GPS-u jest 190 blokada założona. Pomału wjeżdżamy do tunelu. Przypominam o odcinkowym pomiarze prędkości. Tak, nasza nawigacja wie o tym. To ile maksymalnie udało Ci się spalanie wykręcić? Ile minimalnie? Jak tutaj oceniasz tą hybrydę? Minimalnie do tej pory było 3,9. Maksymalnie spalanie, które osiągnąłem przy jeździe autostradowej, bardzo szybkiej, to było 10 litrów. Trochę poniżej 10, ale to było 9 z kawałkiem. Ja się tu już przygotowuję. Mam tu nową zabawkę. Zobaczymy. Świeci. Zobaczymy, jak tu jest cicho. Co my tu mamy? No, waha nam się w okolicach 67 dB. To jakieś plusy, minusy, bo już 8600 za Tobą. Tutaj niestety mi najbardziej brakuje napędu, żeby to był na 4 koła. Jest, ale nie w Europie. W Europie jest tylko i wyłącznie ta jedna wersja sprzedawana z tym silnikiem, tylko różnią się wyposażeniem te samochody. Natomiast w Stanach można sobie troszeczkę bardziej powybrzydzać. Jest bardzo fajna wersja V6 z napędem na 4 koła. Ogólnie tam rynek dzisiaj jest ciekawszy w stosunku do naszego. No, rynek motoryzacyjny w Stanach jest w ogóle dużo większy. Tam jak kiedyś byłem, to tam jest 2 razy więcej tych marek, samochodów, modeli niż u nas. Sama Toyota potrafiła mieć jeszcze takie modele, które u nas nie występowały. A największe plusy, co Ci się najbardziej podoba w Lexusie? No, komfort, przede wszystkim komfort. Brak zmęczenia na długich trasach. Ekonomika tego samochodu jest wspaniała. Też koszty eksploatacji są niewspółmiernie mniejsze w stosunku do Audi, BMW. Przede wszystkim, że to jest taki właśnie typowy pośredni samochód pomiędzy elektrykami a spalinowymi. Jakie jeszcze auta brałeś pod uwagę, kupując Lexusa? Znaczy ja myślałem tylko i wyłącznie o Lexusie lub Tesli. Nie brałem pod uwagę żadnych innych, ale z tych względów właśnie wymienionych, że chciałem mieć albo porządnego elektryka, albo porządną hybrydę. 6,4 na 100. Niesamowite zużycie przy Circle K w Rdzawce. Worek mniejszy niż w poprzednich latach, także kryzys widać. Natomiast tutaj Lexus zrobił dobrą robotę. Mamy 2 uchwyty na kubeczki, mamy tutaj ładowarkę indukcyjną, tak? Tak.
I tutaj mamy jeszcze 2 miejsca na telefony, także ergonomicznie jest to wszystko fajnie dopracowane. I co najważniejsze, tu nie ma piano blacka. Resztki zostały się tylko tutaj. Tutaj taki schoweczek jeszcze. No, taka mała butelka wejdzie. Natomiast większa raczej nie. Wielki schowek tutaj. O, a tu jeszcze wielki schowek w podłokietniku. Otwierany na 2 strony. A tu mamy taki mniejszy przed nami. Z przodu USB-A, USB-C. Z tyłu widziałem 2 razy USB-C. I jeszcze 2 gniazdka na zapalniczkę. Także opcji jest sporo. Jeszcze 2 USB-C w podłokietniku też są. A, no to na bogato, na bogato. Mamy nowy targ i już mamy zużycie poniżej 6 litrów. Natomiast ten widok, który jest przed nami, to jest coś niesamowitego. Ja nie pamiętam, żeby na przełomie maja i czerwca było jeszcze tyle śniegu w Tatrach. Anomalie pogodowe coraz większe. Widoki coraz ładniejsze. I mamy w Poroninie przy Leninie 5,7 litra, jadąc w góry dynamicznie. Niesamowicie oszczędny jest to samochód. Jakim cudem ta Toyota, ciągle będę mówił Toyota, nie wiem czemu, ale tak jakoś mi się myli. Jakim cudem ten Lexus tak mało zużywa. A teraz na 12 Kasprowy, 5 minut jazdy i ostatnie kilometry, bo oczywiście jedziemy standardowo na Centrum Edukacji Przyrodniczej, żebyśmy mieli referencyjne zużycie. No myślę, że najlepszej hybrydy, jaka jest na świecie. Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną? Czy ktoś robi lepsze hybrydy? Nie, to tutaj bezapelacyjnie Toyota wykosiła rynek. No i stoi Greenway, natomiast my dzisiaj będziemy musieli zaprzyjaźnić się z parkometrem i statystyka. Jak to teraz wygląda? Zasięgu nam zostało jeszcze 584 km, jechaliśmy godzinę 56, przy czym straciliśmy z 5 minut na zawracanie się na to lanie asfaltu. I co mamy? 5,8 litra na 100 km. Na tak wielki, komfortowy samochód to uważam, że zużycie petarda. I jak zwykle przepyszna pizza w La Plai zjedzona. Tam widać przepiękny widok na Tatry. A Marcin ustawił chłodzenie samochodu z aplikacji. Także w Toyotce realizowane jest to elektrycznie, więc można na postoju sobie auto przygotować jak w elektryku. Jeśli dla kogoś elektryk jeszcze dzisiaj nie jest to może mieć namiastkę tego, co dla nas elektrycznych kierowców jest normalne, w aucie hybrydowym. Dlatego uważam, że fajny pojazd. Mamy 582 km zasięgu, wszystkie zegary pokasowane i ruszamy w stronę Krakowa. No i jadę sobie tu na aktywnym tempomacie. Gdy stoję krótko, to auto samo rusza. Gdy stoję dłużej, to muszę nacisnąć tutaj RS lub gaz. Zużycie miałem 0,6, natomiast teraz mam 1,6, no bo cały czas stoimy na klimatyzacji i stoimy w totalnym korku, więc zabrakło prądu zapewne, żeby nas tutaj chłodzić i dlatego silnik musiał się odpalić. No niestety takie korki dzisiaj, a miałem nadzieję na wynik z trójką na przedzie. No zobaczymy. Sprzeciwka Tesla. I coś, co mi się bardzo w tym aucie podoba, to fizyczne przyciski. Tu można sobie szybciutko zmienić głośność, wyłączyć radio. No petarda rozwiązanie i do tego świetnie grające audio, pomimo tego, że to jest podstawowa wersja, to audio gra w tym aucie wyśmienicie. Średnia prędkość w poruszeniu 25 na godzinę. Czas trwania godzinę z Zakopanego do Nowego Targu. To jest chyba nowy rekord zakorkowania. A samochód dlaczego mi się tak strasznie podoba? Bo mnie uspokaja, a uspokaja mnie dlatego, bo jeździ jak elektryk. Czyli jak ktoś chce dzisiaj jeździć jak elektrykiem, to taki Lexus jest niegłupim pomysłem. A do tego, jak wychodzi z opowieści Marcina, jak wychodzi z doświadczenia Marcina, no potrafi być bardzo, bardzo oszczędny, nawet przy szybszej jeździe. Także polecam pod rozwagę. Po lewej widok na budowę Zakopiankę. Ja tutaj podziwiam jakość powietrza w tym aucie i mi tu Marcin podpowiada, że tutaj mamy filtr HEPA. I to jest coś, co zdecydowanie chciałbym mieć w kolejnym samochodzie. Ja się po prostu inaczej czuję. Po Zakopane teście, takim zatłoczonym, czuję się albo zdrowy, albo chory. I to zależy, jakim autem jadę. Jakość powietrza tutaj przy dużym ruchu jest dramatyczna, ale są auta, w którym można sobie ten problem rozwiązać lokalnie.
bo globalnie to jeszcze długo go nie rozwiążemy niestety, mam wrażenie. No i jesteśmy z powrotem w Skawinie. Było 3,4, teraz skoczyło 3,5 na ostatnim podjeździe. No niesamowicie niskie zużycie. Jechałem tak normalnie, dużo staliśmy w korkach. Myślę, że poniżej 3 by było do zrobienia jak najbardziej. Rewelacja samochód. Tu jeszcze statystyki, widać, że są odcinki, które jechaliśmy z zerowym zużyciem, no bo jechaliśmy na silniku elektrycznym. Zasięgu zostało nam 531 km, jechaliśmy 2 godziny 7 minut. Ale to mówię z uwagi na te duże korki. Jeśli z jakiegoś powodu miałbym kiedyś jeszcze jeździć spalinówką, to takim Lexusem mógłbym jeździć. Daje tyle komfortu, co nie jeden elektryk, a daje też zasięg, jeśli komuś na tym zależy. No ja mam nadzieję, że infrastruktura wyrobi i nie będziemy musieli z powrotem się do spalinowych samochodów przesiadać, ale jakby nie wyrobiła, to znalazłem auto spalinowe, które mógłbym mieć, a dawno takim nie jechałem. Więc no, petarda pojazd. Gratuluję Ci, Marcinie, tego wyboru, bo jeśli nie Tesla Y, to chyba nic lepszego niż ten Lexus wymyślić się nie dało, żeby mieć trochę tego elektryka, ale z zasięgiem auta spalinowego. A jak zawsze na koniec bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!